moje 3 ulubione pluginy do wokalu, to będzie to na pewno FabFilter Pro Q. Każdy używa FabFilter Pro Q. Fresh Air, dużo blichtru, dużo powietrza. Brzmi genialnie. Od razu po włączeniu tak naprawdę nic nie trzeba robić, nic nie trzeba sprawdzać. TubeTech CL1B jest to absolutnie, nawet w formie pluginu, jest to absolutnie świetny kompresor. Wytrzymuje bardzo dużo presji, bardzo dużo nacisku, można go naprawdę zboostować niesamowicie. Hej, Fabian z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam moje i nie tylko ulubione pluginy do wokalu. Ok. Mamy tutaj projekt, utwór Aurora na naszą nową płytę. Jeszcze nie do końca skończony, ale zobaczcie w ogóle, jak on brzmi. Bardzo popowe podejście do miksu. Wokal jest bardzo z przodu, bardzo klarowny, bardzo wybijający się. Mocne 808 w dole, trochę wypełnienia przestrzeni. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle. Pomyślałem sobie w ogóle, że zrobimy trochę inaczej. Z racji tego, że używam trochę wtyczek, zrobimy sobie sesję od początku. W sensie ja teraz sobie te wszystkie wtyczki tutaj wyrzucę. I zrobimy sobie wszystko od początku. Dobra, mamy czyste inserty. Zamontujmy też sendy. Zobaczmy, jak teraz brzmi wokal bez absolutnie niczego. No, żeby zabrzmiał, potrzeba odrobinę pracy. Ok, zacznijmy. Na początku chciałbym go w ogóle delikatnie przygotować do kompresji. Z tego powodu zrobimy sobie tutaj filtr górnoprzepustowy. Przygotujmy sobie slope'a 18 dB na oktawę. Nie chcę, żeby ten wokal był mocno zbasowany, w związku z tym tnę wokal dosyć wysoko, gdzieś pomiędzy 150 a nawet 200 Hz, ale zobaczymy, zawsze możemy poprawić. Dobra, mamy przygotowany wokal pod kompresję i co? Lubiany przez wszystkich, bardzo fajny Waves Airvox. Sprawdźmy. I know that I should reply. No time is just passes by. This thing needs resolving. Lubię na początku Airvoxem zrobić wstępną kompresję, gdzieś gain reduction do 3-4 dB. Następnie fenomenalna wtyczka TubeTech CL1B. Nie mam hardware'u, ale wtyczka jest bardzo dobra. Generalnie zasada jest taka. Profesjonalni inżynierowie miksu mają jedno ustawienie TubeTecha i tak naprawdę prawdopodobnie go nigdy nie zmieniają. On jest zawsze w tych samych pozycjach, w sensie jego wszystkie ustawienia są dokładnie w tych samych pozycjach. Jedyna rzecz, jaką zmieniają, to jest tak naprawdę gain staging, czyli to, jak dużo sygnałów puszczają do kompresora. Inna sprawa jest taka, że często CL1B jest na sztywno wpięty w tor
wokalny. W związku z tym tak naprawdę jedno ustawienie, bezpieczne ustawienie. My tutaj mamy troszeczkę więcej elastyczności, bo zawsze możemy to ustawienie zmienić, ale myślę, że nie będzie to potrzebne. CL1B ma to do siebie, że wytrzymuje olbrzymie przeciążenia. My fault is what I denied. My head is revolving, confidence is falling, and I should have never lied. I know that I should reply. No time is just passes by. Dobrze. Na sam koniec lubię delikatnie, taka bardzo stara, klasyczna wtyczka Vintage Warmer 2. Sprawdźmy, generalnie chodzi tylko o to, żeby troszeczkę nadać mu saturacji i mieć trochę kontrolę dolnego i górnego pasma. Dolne pasmo ustawiam w okolicach 1 kHz. Zwykle w tego typu podejściu do bardzo jasnych, popowych, klarownych wokali. Kot mi piszczy. Vintage Warmer 2, bardzo stara wtyczka, której już prawdopodobnie dzisiaj mało kto używa, ale fajnie saturuje taśmą. Delikatnie zwiększam kolanko, tak naprawdę on działa trochę teraz jako limiter bardziej niż jako kompresor. Sprawdźmy, o co chodzi. This thing that's resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. Przede wszystkim to, co chciałem powiedzieć na samym początku, to, że takie popowe, bardzo przebijające się klarowne wokale mają to do siebie, że potrzebują całą masę kompresji. I my mamy już tutaj 3 kompresory, ale jeszcze będzie kompresja pasmowa, którą bardzo lubię i ona daje bardzo dużo możliwości kontroli w ogóle kształtowania brzmienia. Więc przygotujmy sobie teraz ten plik, w ogóle go posłuchajmy. My fault is what I denied. My head is revolving, confidence is falling, and I should have never lied. I know that I should reply. No time is just passes by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Dzielę zwykle wokal na 3 pasma. Pierwsze pasmo jest gdzieś tutaj, czyli przestrzeń pomiędzy 200 a 800 Hz. Następnie będzie to pasmo, które gdzieś będzie się kończyło przy okolicach 3 kHz i na końcu ostatnie pasmo gdzieś w okolicach 9 kHz. Chodzi o to, żeby mieć te 3 rejony, najważniejsze rejony wokalu oddzielnie. My head is revolving, confidence is falling, and I should have never lied. I know that I should reply. No time is just passes by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. My fault is what I denied. My head is revolving, confidence is falling, and I should have never lied. I know that I should reply. Dobrze, mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób. No time is just passes by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Z reguły nie używam DSR-a, ponieważ uważam, że trochę degraduje brzmienie. Te bardziej złośliwe sybilanty usuwam manualnie, edytując ścieżkę audio. Czasami używam ProQ i jego opcję dynamicznej korekcji po to, żeby poradzić sobie czasami z tymi bardziej złośliwie brzmiącymi esami.
I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. My fault is what I denied. My head is revolving, confidence is falling, man, I should have never lied. I know that I should reply. Zobaczmy przed i po. No time is just passing by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. My fault is what I... Czasami, kiedy czuję, i słyszę, że wokal jest odrobinę zbyt jazgotliwy, używam takiej wtyczki, którą stosuję trochę jako zamiennik Sooth 2. Jest to wtyczka od Baby Audio, nazywa się przepięknie Smooth Operator. Jest trochę prostszą wersją Sooth 2, również dobrze brzmiącą, tak naprawdę trochę jakby jej taki tańszy, prostszy substytut. Nie robi dokładnie tego samego, ale bardzo zbliżone rzeczy. I bardzo lubię posłuchać sobie właśnie te rejony tutaj takiego w okolicach 3 kHz, zobaczyć, czy nie ma tutaj zbyt wystających i drażniących rzeczy. I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. My head is revolving, confidence is falling, man, I should have never lied. Ten zabieg pozwoli nam tutaj uzyskać trochę bardziej aksamitne brzmienie wokalu. Dobra, mamy kompresję, mamy korekcję, mamy wyczyszczoną, jazgotliwą, tą taką bardziej siarczystą część wokalu. Przejdźmy do saturacji. Saturacja. Lubię dwie wtyczki na wokalu od saturacji. Saturn od FabFilter i Exciter od Ozona. Sprawdźmy, jak zachowa się Exciter. Również dzielę tutaj na kilka pasm. Przede wszystkim stosuję saturację trochę jako ekwalizację. Saturacji w wokalu używam przede wszystkim po to, żeby kształtować brzmienie. Trochę jak inny rodzaj ekwalizera. Dobra, podzielmy te pasma. Zwykle lubię to robić mniej więcej tak samo. To najniższe pasmo zwykle nie jest używane. To pasmo jest dosyć istotne, bo tu jest całe ciało, body w ogóle w wokalu i fajnie jest je skontrolować. W ogóle nie boję się używać bardzo dużej ilości saturacji. Myślę, że jest to bardzo pomocne w kształtowaniu brzmienia współczesnej muzyki. Some calm.
saturacji w ogóle lubię używać prawie na samym końcu łańcucha. Wcześniej używam również bardzo fajnej wtyczki od PSP, jednej z dwóch, które w zasadzie używam. Jest to emulacja Pulteka, z tego co pamiętam. Brzmi trochę jak Pultek, więc prawdopodobnie jest. I bardzo fajna opcja. Shelf zboostowany na 40 kHz. Oczywiście 40 kHz nie słychać, natomiast tutaj krzywa tego filtra jest trochę inaczej zestopniowana, ułożona, w związku z tym ta wartość 40 to nie jest tak naprawdę 40, no ale posłuchajmy. Z tego co słyszę, to 40 zaczyna się bliżej 8-9 kHz. Daje bardzo dużo takiego powietrza, ale zupełnie inaczej niż powietrza na 15 czy też okolice 12 kHz. My head is revolving, confidence is falling, man I should have never lied. I know that I should reply. Jest to trochę dla mnie trochę bardziej czyste powietrze, takie czystsze powietrze, bez dużej ilości smogu. No dobra, sprawdźmy jeszcze, czy możemy troszkę tutaj dobić nam naszych wyższych średnich. No time is just passes by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. My fault is what I denied. My head is revolving, confidence is falling, man I should have never lied. Dobra, i na końcu jedna z moich ulubionych wtyczek, nie tylko do wokalu, w ogóle jest darmowa. Nazywa się Fresh Air. I know that I should reply. No time is just passes by. Wystarczy. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Our worlds are a great divide. My fault is what I denied. My head is revolving, confidence is falling, man I should have never lied. I know that I should reply. No time is just passes by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. W sendach mam oczywiście zapełnione wszystkie miejsca, ponieważ lubię kształtować przestrzeń wokalu malutkimi kroczkami i stosuję bardzo dużo różnych przestrzeni, jak roomy, ambiensy i tak dalej. Również doublery i klonery, różnego rodzaju poszerzacze przestrzeni. Oczywiście delaye i tu jest cały w ogóle routing, bo też delay nie jest zbyt czysty. On ma zwykle również wysyłkę do reverba, raczej jakiegoś hola albo plate'a, więc generalnie jest to dosyć duży i skomplikowany routing tych wszystkich sendów. Natomiast tak, wszystko polega tylko i wyłącznie, żeby ten dźwięk dobrze skontrastować z muzyką, dobrze go osadzić, żeby był dosyć blisko, ale tak naprawdę był szeroko i wypełniał całą przestrzeń miksu. I na sam koniec w ogóle taka ciekawostka, ponieważ wyłączymy wszystkie inserty, wszystkie pluginy z całego projektu i posłuchajmy, jak on brzmi. I know that I
just passes by. This thing needs resolving, really needs some calming. I don't wanna say too much. Give it back, really let me mad, really go on track. We're about to find out. We'll have to find out. Freaking cat to get rid of this fever. No dobra, fajnie, 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 fajnie. Zróbmy jeszcze mały eksperyment i zobaczmy tutaj na sam koniec, jaką krzywą ekwalizacji otrzymaliśmy, umieszczając tych kilka pluginów na wokalu. Do tego użyję sobie tutaj takiej wtyczki, która się nazywa EQ Curve Analyzer. Muszę odpalić dwie jej instancje. Jedna na początku całego łańcucha, a druga na końcu. I on nam dokładnie powie, w jaki sposób, gdzie to jest? O, w jaki sposób wygląda nasz wokal. Ok, bardzo ładnie wygląda.